Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji na ukraińskim froncie. Co się dzieje, jak bardzo zagrożony jest Pokrowsk, co się dzieje na innych odcinkach frontu, jak skuteczne są ataki ukraińskie na rosyjskie tyły. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Ono jest niezwykle ważne. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, będzie mi bardzo miło, pomożecie w produkcji tego programu. Ten program, jak widzicie, nagrywam w innym miejscu. Jestem w Krynicy na Krynica Forum, z którego miejsca też będziecie Państwo mogli posłuchać kilku nagranych odcinków. Tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Miło mi też powiedzieć, że pan pułkownik Lewandowski dołączył niedawno do grona wykładowców Szkoły Przywództwa, za co niezwykle dziękujemy. Jesteśmy po pierwszym fantastycznych zajęciach, więc jeśli państwo chcielibyście posłuchać na żywo pana pułkownika, zapraszam do szkoły. Można już się zapisywać na kolejne edycje. Jeszcze raz panu dziękuję. I proszę powiedzieć, co się najważniejszego dzieje w ostatnim czasie w Ukrainie? Mamy nawet nie kolejny etap rosyjskiej ofensywy, bo Rosjanie wbrew oczekiwaniom nie mieli takiej wyraźnej tak zwanej przerwy operacyjnej, która notabene nie powinna następować, więc Rosjanie działają w zasadzie obecnie doktrynalnie prawidłowo, czyli starają się wykorzystać powodzenie, które uzyskali w czasie tych bardzo intensywnych zresztą walk letnich. Według ocen niezależnych, podkreślam, takich ośrodków analitycznych, oczywiście w miarę niezależnych, bo tak naprawdę i tak mamy sympatie, które rzutują na oceny, ale tych starających się być obiektywne, rosyjskie straty w tym roku są największe od początku wojny. Więc tą ofensywę letnią ocenia się jako największą od początku wojny, największe rosyjskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o siły i środki. I obecnie Rosjanie usiłują wykorzystać to, co udało im się zbudować podczas tych działań, przy czym do tej pory planów nie zrealizowali. Natomiast wiele wskazuje, że do końca roku jednak część tych zamiarów, które mieli, a które planowali, notabene zrealizować jeszcze w zeszłym roku, czyli mają, mówiąc obrazowo, rok poślizgu co najmniej, prawdopodobnie uda im się zrealizować, czyli mówimy o opanowaniu Pokrowska, a tak naprawdę metropolii pokrowsko-myrnogradzkiej, bo upadek Pokrowska z całą pewnością doprowadzi do wycofania się wojsk ukraińskich finalnie z Myrnogradu również. Mamy walki miejskie w Kupiańsku, czyli Rosjanom po bardzo długim czasie szturmów na Kupiańsk udało się wreszcie wedrzeć do miasta i doświadczenia ostatnich lat pokazują, że finalnie Ukraińcy takie starcia przegrywają, czyli zostają zmuszeni do wycofania się w końcu z obszarów zabudowanych, czyli można przewidywać, że Kupiańsk również w rosyjskie ręce wpadnie. Mamy postępy Rosjan na Zaporożu i w obwodzie dnipropietrowskim.
I to jest novum tegoroczne, dlatego że Ukraińcy na Zaporożu zbudowali silną linię fortyfikacji, podobnie jak w swoim czasie Rosjanie, ta tak zwana linia Surowikina, ale Rosjanie uderzyli z obwodu donieckiego, czyli niejako wzdłuż ukraińskich linii obronnych. To jest tam kierunek z Połtawki na Hulajpole. No i wdarli się do obwodu Dnipropietrowskiego, co kosztowało stanowiska kilku ukraińskich oficerów wyższych. W tej chwili kontrolują na pewno ponad 10 miejscowości już, więc walki toczą się w kolejnym obwodzie na Ukrainie. No i w skrócie ta sytuacja wygląda w tych najważniejszych dla Rosjan punktach, Siewiersk jeszcze. Uciekł mi Siewiersk. Czyli Siewiersk, miasto, które walki o Siewiersk zaczęły się dokładnie w tym samym czasie, kiedy zaczęła się bitwa o Bachmut. Dlatego, że Rosjanie uderzyli równocześnie na Bachmut i na Siewiersk. No i na Soledar, który jakby między nimi był. Bachmut upadł, Soledar udało zdobyć się, Siewiersk Ukraińcy obronili i bronili go i bronią nadal, aż do teraz. Rosyjskie postępy były dosłownie żadne do tej pory, natomiast w ciągu ostatnich 2 miesięcy Rosjanie zbliżyli się do Siewierska i w zasadzie docierają do przedmieść i to z 3 kierunków. Więc sytuacja siewierska pogarsza się również z każdym tygodniem. No, Rosjanie też atakują w kierunku Łymania. O Łymań miały miejsce 2 bitwy. Pierwszą przegrali Ukraińcy, drugą przegrali Rosjanie, stąd obecnie Łymań jest w rękach ukraińskich. No i wszystko wskazuje na to, że zacznie się bitwa o Łymań. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego, ale z pewnością do bitwy o Łymań dojdzie. Ja bym stawiał, że jeszcze Natomiast to, co Rosjanom ewidentnie nie wyszło, czyli obwód sumski, tam udało się Rosjan powstrzymać. Potem Ukraińcy nawet odzyskali częściowo inicjatywę. Obecnie walki zamierają na tym kierunku, dlatego że obie strony nie mają sił, żeby budować zdecydowaną przewagę w obwodzie sumskim. Obwód charkowski z kierunku północnego, czyli ten kierunek Włowczańsk na Charków, niezmiennie walki pozycyjne. Ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie dysponują na tyle dużymi rezerwami, żeby tworzyć tam nowe kierunki operacyjne. No i to w zasadzie, jeżeli chodzi o walki lądowe, oczywiście mówiąc o walkach lądowych, mamy na myśli też całe wsparcie powietrzne, zaczynając od dronów, bezzałogowców, amunicji krążącej, bo my ostatnio tak wszystko wrzucamy w worek, drony. No, tak naprawdę to dron dronowi nierówny. Więc mówiąc o środkach bezzałogowych, lotnictwie i tak dalej, no ale to są nadal de facto walki lądowe, bo to są elementy, które wspierają pododdziały walczące na lądzie, więc pokrótce tak sytuacja obecnie wygląda. Reasumując, od naszej ostatniej rozmowy sytuacja na pewno się pogorszyła, jeśli chodzi o sytuację sił zbrojnych ukraińskich. Mhm. Spróbujmy to po kolei, o te najważniejsze rzeczy omówić bardziej szczegółowo. Pokrowsk, rozumiem, to jest miasto, które było około 60-tysięczne. Dzisiaj tam jest, jak czytałem, ponad 1000 osób mieszka, więc to już nie wiem, na ile, w jakim stanie jest to miasto i o co tam się walczy. Czy to już są walki tylko o ruiny, czy ono jeszcze w miarę normalnie funkcjonuje. Ale przede wszystkim proszę powiedzieć, jakie będzie miało znaczenie zajęcie Pokrowska? Jakie będzie miało strategiczne znaczenie? Strategiczne będzie miało głównie z perspektywy politycznej, tak? Bo utrata Pokrowska to będzie pierwsze duże miasto
które wpadnie w rosyjskie ręce od czasów opanowania Czasyfiaru. Przy czym nawet Rosjanie nie bardzo się tym Czasyfiarem chwalili, bo tam walki trwały 2 lata, więc nawet to nie przebrzmiało mocno. Natomiast Pokrowsk jest jako miejsce identyfikowalny, mówi się o nim głośno, więc Rosjanie po pierwsze na tym strategicznym poziomie, czyli najwyższym, wykorzystają to jako sukces. No i sukces to jak najbardziej będzie, chociaż Pokrowsk po części swoją rolę spełnił, dlatego że zatrzymał w pewnym momencie, czyli w momencie największego nacisku na ten, nie na sam Pokrowsk, tylko na odcinek pokrowski, tam związane były 2 rosyjskie armie ogólnowojskowe w sumie. W centralnym Donbasie, gdzie punktem ciężkości był właśnie Pokrowsk, więc on pod tym względem swoją rolę spełnił. Natomiast wszystko wskazuje na to, że finalnie Rosjanom uda się miasto opanować. I teraz upadek Pokrowska i Myrnogradu, ale głównie Pokrowska, otwiera Rosjanom po pierwsze drogę do obwodu Dnipropietrowskiego, czyli uderzenie na Dnipro, kolejną stolicę obwodu. No, Po Dnipro drugie, to już jest bardzo duże miasto. Tak, no Dnipro to tu mówimy bo Pokrowsk jest miastem średniej wielkości, prawda? No, on był ważnym hubem logistycznym, więc, no ale od dawna tej roli nie pełni, tak? On już, miasto zostało przez Rosjan zamordowane, bo Rosjanie, żeby zdobyć miasta, najpierw muszą je mordować. I tak się stało z Czasyfiarem, tak się stało z Mariupolem, prawda? Tak się stało z Bachmutem, tak się stało z Siewierodonieckiem i tak się stało z Pokrowskiem, tak? Notabene ja pamiętam, panie redaktorze, 1,5 roku temu wiosną ukraińskie służby miejskie w Pokrowsku sadziły kwiaty jeszcze. Bardzo utkwiło mi ten obraz, bo sadzili kwiaty, a w tle było słychać już artylerię. I tak myślałem właśnie, czy nie lepiej służby zaangażować do kopania okopów, ale z drugiej strony myślałem, że ludzie jednak, no taka jest natura ludzka, dążą do normalności. Wojna nie jest normalna, tak? A ludzie dążą do normalności, pewnie stąd takie działania. Oczywiście nikt kwiatów w Pokrowsku długo jeszcze sadził nie będzie. Walki mają charakter manewrowy, przy czym w Pokrowsku ani Rosjanie obecnie nie mają dużych sił, ani Ukraińcy. W mojej ocenie tam walczą w sumie, tak, zapewne pododdziały poniżej 1000. I to są nieliczne grupy szturmowe, które dosłownie na siebie nawzajem polują. No, Rosjanie usiłują oczyścić miasto, mówiąc brzydko, z obrońców, ale dalej stosują taką taktykę przenikania. Z kolei Ukraińcy nie mają wystarczających sił, żeby odblokować miasto, bo miasto nie jest dosłownie okrążone. Tam jest taki przesmyk 6, może 8 kilometrów, ale on jest całkowicie przestrzeliwany przez Rosjan, głównie przez operatorów dronów. No i teraz, żeby zabezpieczyć w jakikolwiek sposób logistycznie obrońców Pokrowska, no to jest czysty koszmar i z całą pewnością nie ma tam dużych sił, bo po prostu nie dałoby się w stanie ich zapewnić im wystarczającego zaopatrywania, więc finalnie pewnie tam poniżej 1000. Czemu o tym mówię? Bo oczywiście mamy znowu jakieś mity o okrążeniu 10 batalionów ukraińskich, tak. Sytuacja jest inna trochę pod Kupiańskiem, ale tam pewnie dojdziemy. No i teraz ponadto upadek Pokrowska pozwala iść dalej w kierunku opanowania całkowicie Donbasu, no bo bez zdobycia Pokrowska Myrnogradu nie ma mowy, bo jest to centralna część Donbasu i pozwala uderzać dalej
wyjście na taką przestrzeń operacyjną pozwoli Rosjanom uderzać głównym kierunkiem Kramatorsk-Słowiańsk, prawda? Tu Słowiańsk jest kluczowy, bo Słowiańsk to jest kanał doniecki i to jest kwestia wody dla całego Donbasu tak naprawdę, więc Słowiańsk Rosjanie absolutnie zdobyć muszą, jeżeli chcą mieć taką pełną kontrolę nad tymi terenami okupowanymi. No ale słyszałem, że te dwa Więc miasta odnośnie Pokrowska. i Kramatorsk i Słowiańsk są niezwykle mocno ufortyfikowane i że to już się stały takie fortece. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, tylko te fortyfikacje budowano w okresie, kiedy pole walki wyglądało trochę inaczej. Czyli nie było aż tak dużego nasycenia dronami. Rosjanie też stosowali wówczas odmienną taktykę. Obecnie Rosjanie jednak bardzo mocno postawili na przenikanie niewielkimi grupami szturmowymi. Przy czym tutaj z przenikaniem będzie problem, bo tam linia obrony będzie zapewne dość ciągła, ale to będą takie powtarzane ataki niewielkich grup. One będą ginąć, ale będą powodować też straty wśród obrońców. Żeby takie grupy likwidować, trzeba zdradzać własne stanowiska i one będą zapewne kolejno niszczone przez najpierw te najlżejsze, najbliższe, przez drony i potem artyleria, finalnie lotnictwo. Myślę, że to będzie trochę podobnie wyglądało, jak wyglądały ataki na Siewiersk, bo tam były też bardzo mocne fortyfikacje i finalnie udało się Rosjanom przez nie przejść. Aczkolwiek zajęło to dosłownie lata i nie wykluczam, że tutaj może być sytuacja podobna, że postępy będziemy liczyć w metrach na miesiąc wręcz, chyba że Rosjanom uda się oskrzydlić te fortyfikacje i tu właśnie mówimy o kierunku na Łymań, a potem na Izium. Rosjanie już raz z tego kierunku uderzali. Także to nie byłby nowy kierunek operacyjny dla sił rosyjskich, ale to powoduje z kolei uderzenie takie skrzydłowe na Słowiańsk i Kramatorsk. Ono byłoby bardzo groźne dla obrony ukraińskiej na poziomie operacyjnym. A jak wygląda sytuacja kupiańska? Na ile tam, czy tam jest tak źle jak w innych, jak w Pokrowsku, czy tam szanse na obronę miasta są znacznie większe? Znaczy nie ma szans na obronę miasta bez dużego kontrataku ze strony ukraińskiej, a nic nie wskazuje na to, żeby Ukraińcy taki kontratak planowali. Wręcz przeciwnie, ukraińskie oddziały, które są na wschodnim brzegu rzeki Oskoł, bo przez Kupiańsk płynie Oskoł, więc mamy część północno-wschodnią i północno-zachodnią jakby trochę, ale dla nas prościej będzie chyba mówić wschód-zachód, tak? I te zgrupowanie ukraińskie, które jest we wschodniej części Kupiańska i na wschód od rzeki Oskoł, ono się wycofuje, nie z samego miasta, ale tam rzeczywiście ukraińskich batalionów jest co najmniej kilka, dlatego że to jest obrona dość sporego odcinka terenu i Ukraińcy się powoli wycofują, bo widać to po postępach Rosjan. Natomiast Rosjanie uderzyli na Kupiańsk z kierunku, z którego nie był dobrze ufortyfikowany, bo to jest cała operacja, która trwa już wiele miesięcy, czyli najpierw forsowanie rzeki Oskoł na kierunku Dworicznej. Rosjanie tam bardzo sprawnie przeprowadzili operację przekroczenia przeszkody wodnej, dlatego że zbudowali kilka przyczółków równocześnie i z tych kilku udało im się utrzymać dwa, które się szybko z sobą połączyły. I jest to chyba pierwszy przykład udanej operacji rosyjskiej
jeżeli chodzi o takie skuteczne od pierwszego razu przekroczenie przeszkody wodnej. W swoim czasie Rosjanie mieli parę fauli fatalnych, między innymi właśnie też na tym odcinku frontu, tylko na innym kierunku, czyli forsowanie Dońca, gdzie tam dosłownie te próby forsowania zostały przez ukraińską głównie artylerię rozstrzelane. Tutaj widać, że dowództwo rosyjscy dowódcy poziomu taktycznego odrobili lekcję mocno i oni sforsowali skutecznie przeszkodę wodną. Oczywiście to nie jest Dniepr, tak? To jest zupełnie inna rzeka, ale nadal trzeba utrzymywać przeprawy, bo pierwsze to przekroczyć, zbudować przyczółek, rozbudować przyczółek i zapewnić jego wsparcie, żeby ten przyczółek żeby z tego przyczółków wyprowadzać ataki. Rosjanom to wszystko udało się, pomimo że przyczółek był w zasięgu ukraińskiej artylerii, tam strzelały i hajmarsy. Tam dwie jednostki inżynieryjne zabezpieczały co najmniej to działanie po rosyjskiej stronie. Tak czy inaczej zdobycie Dworicznej i potem uderzenie na kilku kierunkach, z których głównym okazał się kierunek na Kupiańsk, bo Ukraińcy nie byli pewni przez dłuższy czas, gdzie Rosjanie skupią wysiłek, atakując z tego przyczółku właśnie. Okazało finalnie się, że celem jest Kupiańsk i Ukraińcom nie udało się, pomimo że na pewnym etapie ewidentnie oni odkryli, co jest głównym planem Rosjan. Ściągnęli od wody. Niestety nie udało się zatrzymać uderzeń rosyjskich i Rosjanie wdarli się od północy do Kupiańska, a tam też korzystanie z rur, czyli taka walka nad ziemią, na ziemi i pod ziemią, gdzie Rosjanie mają wręcz wyspecjalizowaną jednostkę weterani, która już takie operacje prowadziła. To jednostka ochotnicza złożona z dużej części z byłych kontraktorów Wagnera. I Rosjanie nie tylko z tej jednostki byli tam, z tego co wiemy, żołnierze i rurami się przedzierali. Tam częściowo to się zakończyło dość fatalnie dla tych grup, ale przy tego typu operacjach to jest norma. Ale jak Ale to, z całą proszę, jak to pewnością tymi rurami, czy szturmowych- jakimi rurami? Co to są za rury, którymi oni się przedzierają? Rury różne, bo to były też od systemów kanalizacyjnych. Z tego, co płynęły informacje, tak, częściowo nawet te dojścia przebudowywano. Niektóre były to z instalacji gazowych, bo widać, że były tak wąskie, że żołnierze rosyjscy zbudowali specjalne wózki, na których leżeli. I te wózki były systemem lin przeciągane. Przepraszam. Systemem lin przeciągane, więc wykorzystali całą możliwą infrastrukturę podziemną. No, gdybyśmy spojrzeli na nasze miasta, no to przecież tak, tam my rzadko pamiętamy o tym, ale przecież pod naszymi stopami jest bardzo dużo instalacji, które właśnie można do tych celów wykorzystywać. Notabene ostatnio w Centrum Szkolenia WOT jak najbardziej uwzględniamy w ćwiczeniach praktycznych te aspekty właśnie korzystania z tego, co jest pod ziemią. Przecież żadne nowum. Powstanie warszawskie, panie redaktorze, tak, całe duże zgrupowania AK przedzierały się, więc to jak gdyby w historii konfliktów nie jest absolutnie niczym nowym. Ale to znaczy, że Rosjanie mają pełną wiedzę. To znaczy, że Rosjanie mają wiedzę o tym, gdzie te rury biegną, jak są położone, no bo jak się ktoś broni, tak, no to ma wiedzę o tym, co jest. My wiemy, co jest pod Warszawą, przynajmniej wiemy teoretycznie, możemy to wiedzieć, no ale atakujący nie ma tej wiedzy. To w jaki sposób oni zdobywają te plany, gdzie te rury przebiegają? Panie redaktorze,
to przecież był Związek Radziecki, a znakomita część tych instalacji jest tylko modernizowana, a nie budowana od nowa przecież. Także oni te plany jak najbardziej mają. No poza tym, no przecież wiemy, że administracja ukraińska była głęboko zinfiltrowana przez służby rosyjskie, więc pozyskanie takich materiałów nie stanowiło zapewne trudności, ale myślę, że głównie ich pochodzenie jest jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Natomiast tam zapewne walczą też ludzie, którzy mieszkali w swoim czasie jako obywatele ukraińscy. Z tego co pamiętam, Kupiańsk atakuje 6. Armia Ogólnowojskowa, którą dowodzi oficer, który do 2014 roku był oficerem armii ukraińskiej i urodził się właśnie w obwodzie charkowskim. I w 2014 roku podczas zajęcia Krymu tenże oficer z połową swojej jednostki przeszedł na stronę rosyjską. Czyli to nie to, że nie walczył, tylko po prostu zmienił mundury, tak? Zdjął mundur ukraiński, włożył mundur rosyjski, co było początkiem jego szybkiej kariery. I on dowodzi właśnie 6. Armią. Zapewne nie jest jedynym żołnierzem rosyjskim, który się urodził w obwodzie charkowskim. Więc ta wojna tak trochę wygląda, tak, że tutaj, oczywiście to nie jest żadna wojna domowa i żeby to było jasne, tak, narrację rosyjską, tak, o Małorusach, Wielkorusach i tak dalej, sobie między bajki włożyć można, tak. I oczywiście a jakie pan widzi zagrożenie? Nie skacze jak sobie. Czy Rosjanie mogą spróbować ataku na Charków? Nie na tym etapie. Nie na tym etapie, dlatego że jeżeli Rosjanie potrzebowali na pewnym etapie 2 armii ogólnowojskowych docelowo jednej, żeby opanować miasto rozmiarów Pokrowska, to jeżeli mamy mówić o Charkowie, oczywiście to nie będą 3 armie, tak? No bo to od pewnego momentu ilość wcale nie przechodzi w jakość w przypadku oblegania miast, ale potrzebują naprawdę potężnych sił. I Charków jest miastem kilkanaście razy większym od Pokrowska. Tak, oczywiście. I ja jestem ostrożny w ocenianiu odwodów obu stron, bo to są rzeczy, które są bardzo mocno utajnione, ale z całą pewnością Rosjanie obecnie, tak, nie dysponują odwodami, które mogliby wysłać na Charków. Natomiast te siły, które walczą o Kupiańsk, też nie są absolutnie wystarczające, żeby pokusić się nawet o próby zdobycia przedmieść. Tak? Poza tym tam teren jest trudno przekraczalny i zdobycie Kupiańska, zmuszenie Ukraińców do wycofania się na zachodni brzeg rzeki Oskołu jeszcze nie powoduje takiego załamania frontu. Natomiast finalnie uderzenie w kierunku Kupiańska, bo Rosjanie będą uderzać wzdłuż obu brzegów rzeki teraz na ukraińską obronę. I to jest uderzenie, którego praktycznie tak naprawdę zatrzymać nie da się, bo nie da się zbudować obrony, tak, kiedy rzeka płynie mi dosłownie tak i mnie izoluje wszystko się da, tylko nie w styczności z przeciwnikiem, może tak. Więc zapewne finalnie Ukraińcy będą zmuszeni wycofywać się z tego obszaru, który opanowali tą śmiałą ofensywą, taką tą najbardziej efektywną, jaka Ukraińcom wyszła. Więc tu zapewne będziemy świadkami odwrotu stopniowego, ale wycofywania się sił ukraińskich w kierunku Charkowa. Natomiast tu mówimy, myślę, o miesiącach. Tu mówimy naprawdę o miesiącach walki jeszcze. Ale w zasadzie uderzenie na Charków na pewno nie w tym roku. Ale pan w tej
pańskiej relacji, analizie cały czas pojawia się tylko jeden wątek, że Rosjanie będą szli do przodu, a Ukraińcy będą się cofali. Kwestia jest tylko czasu, jak szybko, jak mocno. Czy to jest, pańskim zdaniem, to jest nieodwracalne? Znaczy, Ukraina nie jest w stanie się zmobilizować, nie jest w stanie pozyskać takich sił, środków, żeby przynajmniej zatrzymać Rosjan, jeśli nie przejść gdzieś w jakichś miejscach do kontrataków. Znaczy tak, bo dlaczego ta ofensywa rosyjska wygląda tak dziwnie? Bo zarówno doktryna rosyjska, natowska, czy jakiekolwiek doktryny cywilizowanych państw, o ile traktujemy Rosję nadal jako państwo cywilizowane, no ale pod względem sztuki, wojskowości, gdzieś tam jednak w granicach się pewnie mieszczą, z perspektywy azjatyckiej głównie, myślę, no bo tam wiadomo, ludzi dużo, więc te doktryny są specyficzne, ale mimo wszystko Rosjanie zakładali, że jakakolwiek ofensywa to jest zbudowanie znaczącej przewagi w siłach, środkach, przełamanie obrony i potęgowanie uderzenia. I to twierdzenie, że drony to uniemożliwiają, jest tylko częściową prawdą. Ale nie bardzo czas mamy, żeby tu schodzić aż tak do szczegółów. Ale dlaczego Rosjanie atakują na tak szerokim froncie, na tylu kierunkach równocześnie? Między innymi dlatego, żeby Ukraińcy nigdzie nie byli w stanie zbudować czasowej przewagi, żeby wykonać nawet taką taktyczną może nie, ale chociaż na jednym kierunku operacyjne kontruderzenie. I teraz z jednej strony to powoduje, że rosyjskie postępy są dramatycznie wolne. To jeszcze raz, to nie tylko spowodowane jest dronami, nie. To jest spowodowane też jaką strategię przyjęła armia Federacji Rosyjskiej. Czyli chcą być silni wszędzie. W wyniku czego mają inicjatywę niemalże na całym froncie, ale przewagę są w stanie budować jedynie niewielką, tak? Za to na wielu kierunkach. Stąd postępy bardzo powolne. Armia ukraińska powolutku cofa się, ale teraz pytanie, czy tak będzie zawsze? Kwestia rosyjskich strat. I wiele wskazuje na to, że jednak w przypadku Rosji też ten gardek pod tytułem mięso armatnie, on ma też dno. I wydaje się, że powoli gdzieś ta łyżka zaczyna o to dno troszeczkę skrobać, przynajmniej jeżeli chodzi o ochotników. Bo pamiętamy cały czas, że Armia Federacji Rosyjskiej walczy obecnie wysoce opłacanymi ochotnikami. No i teraz zapewne pojawiły się dwa czynniki. Po pierwsze, liczba tych ochotników nieskończona nie jest. Po drugie, nawet Rosji nie bardzo stać, żeby 100 000 ludziom płacić tak olbrzymie pieniądze przez tak długi czas. I co się stało ostatnio? No, pojawiło się kilka informacji, które są ze sobą spójne. Po pierwsze, pojawiła się informacja o zmianie prawa w Rosji, które umożliwia obecnie powoływanie rezerwistów bez mobilizacji do walk w operacjach antyterrorystycznych i specjalnych poza granicami Federacji Rosyjskiej. No, czyli tu mamy przekaz jasny. Obecnie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej mogą w każdej chwili powołać każdego rezerwistę i trzymać go tak długo, jak chcą i wysyłać tam, gdzie im się podoba. To raz. Dwa, jeszcze tego nie zmieniono, ale prawdopodobnie pobór w Rosji nie będzie dwukrotny, czyli wiosna, jesień, tylko będzie całoroczny. Czyli będą powoływać w ramach zasadniczej służby wojskowej wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Czyli cały czas w ilości dowolnej. I równocześnie pojawia się informacja, że pieniądze dla kontraktorów będą znaczące. Bo
tu bardzo często głównym takim powodem zaciągania się obywateli Federacji Rosyjskiej do sił zbrojnych były bardzo wysokie jednorazowe premie. Ale te premie to nie był budżet federalny, tylko to były budżety obwodowe. No i one sięgały nawet jednorazowo $30,000, gdzie na warunki rosyjskie jest to kosmiczna suma, a na warunki powiedzmy tam tych krajów czy obwodów, no bo tam mamy obwody i kraje w Rosji, prawda? Tych peryferyjnych, no to są kosmiczne pieniądze. No i teraz już tych premii nie będzie. Tak? Będzie tylko tak zwany żołd, tak? On jest nadal atrakcyjny, ale nie na tyle, żeby ściągał te tysiące ludzi, a poza tym ich liczba też jest przecież ograniczona. No i reasumując, wynika z tego, że armia rosyjska przechodzi w powoływanie rezerwistów, zmuszanie do podpisywania kontraktów żołnierzy służby zasadniczej, bo to się dzieje, tylko że no, jakby mieli takie dwie fale tych żołnierzy służby zasadniczej, czyli mogli zmusić 2 razy do roku tych nowo wstępujących, żeby podpisali kontrakty. Teraz to prawdopodobnie będzie przez cały rok proces. I to nam mówi o tym, że jednak zasoby rosyjskie osobowe zaczynają się wyczerpywać. A jeszcze raz, trzeba powiedzieć, że ten rok był rokiem wyjątkowych strat dla Federacji Rosyjskiej. One naprawdę olbrzymie były. No, ale Ukraińskie, to znaczy, że nie będą mogli robić... Ale nie. Ale to, co pan mówi, z tego, co pan mówi, wynika, że owszem, Tak. sytuacja wewnętrzna w Rosji stanie się jeszcze trudniejsza, ale to nie znaczy, że uniemożliwiająca dalsze prowadzenie wojny. No po prostu Putin wtedy zrobi normalny pobór i będzie brał ludzi. Owszem, zapłaci za to pewnie większą cenę polityczną, ale stać go na to, bo i tak trzyma wszystkich pod butem. I sytuacja może będzie trudniejsza jego, ale dalej był w stanie prowadzić tę wojnę. Tak, bo ja myślę, że to jest ruch Rosji na przyszły rok już. Więc z całą pewnością jeszcze w przyszłym roku będą w stanie prowadzić działania przy tym poziomie strat. Ale sądzę, że jest to ostatni rok przyszły, gdzie Rosja będzie mogła sobie pozwolić bez konsekwencji ekonomiczno-politycznych, bez znaczących może tak, konsekwencji, dlatego że przecież ci powoływani to będą ludzie z fabryk, zakładów pracy, tak, odrywani przecież. Więc przyszły rok jeszcze tak, ale to nie jest działanie w nieskończoność i sądzę, że przyszły rok będzie kluczowy, jeżeli chodzi o wynik tej wojny. Przy czym Rosja może pójść na przeczekanie, bo jednak z całą pewnością zasoby ukraińskie się wyczerpią szybciej. I przyszły rok jeszcze ta intensywność tak, ale jeżeli kolejne przy mniejszej intensywności, no to finalnie Ukraińcom tych ludzi zabraknie. No to taka jest prawda, tak? Bo czy nie zakłada pan, że szybciej zabraknie. Czy nie zakłada pan możliwości takiej, że Ukraińcy też zaczną werbować żołnierzy wynajętych poza swoim krajem, tak na masową skalę? No są rozmaite prywatne armie. Jeśli będą pieniądze dostarczane przez Unię, znaczy przez państwa unijne, no bo to one mogą tylko teraz to finansować, Stany już tego nie będą robić. Czy pańskim zdaniem Ukraina może to robić i czy to może być efektywne? Ukraińcy już werbują, bo dokonano istotnych zmian w prawie ukraińskim też, więc możliwość służby jest znacznie większa niż była przedtem. Natomiast moim zdaniem takie jednostki przy tego typu konflikcie nie będą wysoce efektywne. Dlatego, że one obarczone są wieloma problemami, które pojawiły się w przypadku już funkcjonującego Legionu Międzynarodowego na Ukrainie, który z jednej strony miał wysoką efektywność, z drugiej
pojawiały się i nadal pojawiają informacje o wielu patologiach, które się wokół tej jednostki i w samej jednostce zaczęły tworzyć. Ja nie jestem zwolennikiem w ogóle tego typu formacji. Ja jestem zwolennikiem budowania armii narodowej, patriotycznej, albo armii, którą się kształtuje latami, czyli legia cudzoziemska, ale w stylu francuskim, która co prawda składa się z nie Francuzów, ale zbudowano ją w takiej formule, że jest formacją o takich mocnych, patriotycznych i tradycyjnych korzeniach i tam zupełnie to funkcjonuje na odmiennych zasadach. I Ukraina z całą pewnością nie ma czasu, ani też, bo to wiele wynika z dziesiątek lat tradycji, prawda? I w przypadku Ukrainy nie ma tradycji takich formacji. Stąd Ukraina werbuje już cudzoziemców, skuteczność ograniczona, natomiast istnieją PMC, Private Military Company, które mają zdolności szczebla brygad, tak? No, najbardziej znana ex Black Waters, tak? Oni już chyba 3. czy 4. nazwę z kolei obecnie mają, które dysponują, są w stanie wystawić brygadę na przykład. Natomiast nie wiem, czy właściciele tych firm są skłonni wysyłać znakomitą część swoich kontraktorów, środków, zasobów na pełnoskalową wojnę. Osobiście wątpię. Na pełnoskalową wojnę może tak, ale nie na pierwszą linię. Może tak. Bo to są organizacje, które oferują szkolenia, na przykład z zabezpieczenia infrastruktury krytycznej i tak dalej. Natomiast nie sądzę, żeby byli skłonni wysyłać swoich ludzi do okopów jednak. Wracając do samej sytuacji na liniach frontu i poza liniami frontu, na ile skuteczne i jakie znaczenie mają te ataki ukraińskie na tyły, na infrastrukturę krytyczną, z którymi w ostatnim czasie mamy do czynienia? Znaczy skuteczność rośnie. Z całą pewnością problem dla Rosji rośnie. To nie jest kwestia propagandy ukraińskiej. To są obiektywne oceny. Rzeczywiście Rosjanie mają poważny problem, szczególnie z infrastrukturą przetwórstwa i dystrybucji paliwa, dlatego że Ukraińcy wielokrotnie atakują kluczowe zakłady paliwowe rosyjskie i to jest problem, bo pojedyncze ataki, one wstrzymują na jakiś czas albo pracę zakładu, albo części zakładu, ale ich powtarzalność w momencie, kiedy jeszcze nie odtworzono uszkodzeń, tak, powoduje lawinowe problemy z utrzymaniem zdolności, bo dron, jeżeli nie trafi w jakiś bardzo newralgiczny punkt zakładów, czyli nie spowoduje masowego pożaru, gdzie płoną te wieże kontrolne i tak dalej, no, bo samo spalenie samych rur, tak, to jest odtwarzalne. Natomiast właśnie uderzenia, te, które powodują pożary tej trudno odtwarzalnej infrastruktury i to powtarzane wielokrotnie, tak, powodują, że te zakłady tracą całkowicie swoje zdolności na długie miesiące. Przy czym gdyby Ukraińcy te ataki wykonywali pociskami rakietowymi, to w zasadzie można by powiedzieć, że rosyjskie zdolności przetwórstwa ropy by były pozamiatane już, tak? To tak a propos, co NATO może zrobić Rosji, nie? Tak przy okazji. I teraz ja przyznam szczerze, nie doceniłem, ale to nie pierwszy raz zdarzyło mi się nie docenić którejś ze stron i mimo wszystko sądziłem, że te drony będą miały bardziej ograniczony zasięg, tak?
I z drugiej strony sądziłem, że Rosjanie lepiej jednak poradzą sobie z zabezpieczeniem swojej infrastruktury tej paliwowej. Okazało się, że nie, że jednak Rosjanom brakuje środków do zwalczania dronów. No, kraj jest olbrzymi. A z kolei Ukraińcy, no ostatnio mówimy o ataku na Moskwę dronami z napędem odrzutowym już, prawda? No i co ciekawe, na ulicach Moskwy pojawiły się środki rażenia, które raczej się kojarzyły do tej pory ze stroną ukraińską, a wcześniej gdzieś z ISIS, czyli pick-upy z wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi, czyli mobilne grupy zwalczania dronów. Przy czym ja się z nich nie śmieję. To ja powiem, że coś, co działa, tak, nie jest głupie. Natomiast to jednak pokazuje, że brakuje środków dedykowanych specjalnie do zwalczania dronów, prawda? No bo to mimo wszystko jest prowizorka. Tak? Mimo, że to jest prowizorka. miasto Działa, najlepiej- ale nadal To jest miasto i najlepiej teraz chronione. właśnie mówimy o Rosji. wielowarstwowej. No tak, mówimy o wielowarstwowej obronie przeciwlotniczej, no, najważniejszego, no, stolicy imperium, prawda? I to przed jak gdyby kluczowymi obiektami państwowymi, prawda, stoją pick-upy i to widać, że to są pick-upy takie kupione na szybko, bo to są po części widać nie dedykowane wojskowe pojazdy, tylko cywilne, przerobione na mobilne grupy do zwalczania dronów, prawda? Ale panie też- pułkowniku, to też są jest bardzo sygnał na skuteczne, ale one są bardzo skuteczne. Ja to obserwowałem z bliska, bo też razem z Eksenem dowoziliłem tam, towarzyszyłem parę razy, dowoziliśmy te samochody Ukraińcom i widziałem, jak one pracują, nie? I to jest skuteczne. Wystarczy 20-letni pick-up. Ważne jest, co ma zamontowane i jak jest nawigowany, nie? Przez operatorów. Dobrze, a proszę Oczywiście, powiedzieć... bo teraz Proszę bo tu mówimy o wojnie, która wiąże się z działaniami pododdziałów głęboko rozproszonych. I żeby zachować mobilność, tak, pododdziałów walczących w ugrupowaniu rozproszonym, no pick-up quad, czy nawet obśmiewany, akurat się z nich nigdy nie śmiałem, obśmiewany motocykl, tak, one wszystko są skuteczne, przy czym pick-up zapewnia równocześnie, co prawda zerową ochronę, ale dużą siłę rażenia. No więc pytanie, czy lepiej mieć zerową ochronę i nie mieć dużej siły rażenia, czy mieć zerową ochronę i mieć mobilną dużą siłę rażenia, prawda? No to odpowiedź jest oczywista. A szerzej, jak pan ocenia dzisiaj stan ukraińskiej armii i sprzętowy, i ludzki? Na ile pańskim zdaniem ta armia będzie miała zdolność do skutecznej obrony? No bo z jednej strony opowiadał pan przez pół godziny o tym, jak Rosjanie na różnych fragmentach frontu się posuwają, ale z drugiej strony to nie są spektakularne zwycięstwa, tak? To mówimy o procesie, który trwa bardzo długo. W jakim stanie są dzisiaj ukraińskie brygady? Jak są usprzętowione? Na ile ta sytuacja się poprawia lub pogarsza? To znaczy, jeszcze wracając do Rosjan, to jest chyba jedyna armia, no pomijam armię dla nas dość egzotyczne, czyli gdzieś chińską i tak dalej, ale z armii europejskich, to o ile Rosja to Europa, z państw europejskich no nie ma armii narodu, który byłby skłonny zaakceptować taki sposób prowadzenia wojny, prawda? Natomiast w przypadku armii ukraińskiej wydaje mi się, że kryzys, który mieliśmy, jeżeli chodzi o armię ukraińską, czyli ten moment, gdzie brygada szkolona we Francji w większości zdezerterowała, te brygady kolejne setne, które się pojawiły, czyli tam 150 w górę,
tam całe bataliony odmawiały podjęcia walki. Wydaje się, że ten kryzys Ukraińcy mają za sobą już, czyli udało się go pokonać. Natomiast co do działań ukraińskich, to się z całą pewnością armia ukraińska co do całości zachowuje wysokie morale, no dlatego, że jest zdolna taktycznie kontratakować. No bo Ukraińcy prowadzili kontrataki w obwodzie sumskim, skuteczne bardzo, kontratakowali na północ od Pokrowska, czyli ten kierunek Dobre Pole, czy też Dobropile, prawda? I tam skutecznie ukraińskie bataliony z kilku brygad prowadziły te działania. Natomiast sądzę, że obecnie problemem, który jest najdotkliwszy dla armii ukraińskiej, to są te ukryte dezercje. Dlatego, że mówi się, że w tej chwili bo w przypadku ukraińskich sił zbrojnych wygląda to trochę tak, że oni dzielą dezercję i samowolne oddalenie. No i jak żołnierz po miesiącu wróci, no to jest samowolne oddalenie, tak? Jak go nie ma już pół roku, no to jest dezercja, prawda? I tutaj jak gdyby wydaje się, że no na pewno ponad 100 000, myślę, że bliżej 200 może nawet, mamy żołnierzy ukraińskich, którzy na różne sposoby unikają walki. I to jest problem, z którymi ukraińskie dowództwo musi sobie poradzić, bo on jest obecnie kluczowym, obniżającym zdolności ukraińskiej armii, dlatego że to są też zajęte etaty. Dowódcy brygad, dowódcy batalionów w linii bardzo często nie wykazują poziomu desercji, bo się boją konsekwencji. I to jest trochę takie koło, które się nakręca samo. I to jest chyba w tej chwili główny problem, z którym Ukraińcy sobie muszą poradzić, bo te masowe dezercje skończyły się. To się udało Ukraińcom opanować. Natomiast dalej mają problem, żeby ściągnąć tych, którzy zniknęli i wymusić na dowódcach liniowych mówienie prawdy. Ukraińcy zaczęli tworzyć korpusy i ja mam wrażenie, że sztaby korpusów w dużej części stworzono po to, żeby zwiększyć nadzór nad dowódcami brygad, a wręcz dowódcami batalionów, żeby oni przedstawiali rzeczywistą sytuację wojsk własnych i sytuację na polu walki. No i to ma ograniczoną skuteczność. Czy jest tak, że jest wielu żołnierzy, którzy jest blisko linii frontu, którzy są normalnie, no, nie są skoszarowani, tak, bo oni często śpią, mieszkają rozproszeni, ale odmawiają pójścia do walki? Tak, to jest właśnie, to są te tak naprawdę ukryte dezercje, bo to, że żołnierz jest gdzieś 15 kilometrów od frontu, ale odmawia wykonania rozkazu, no to, prawda? I to jest wliczone w to tam koło 200 000 właśnie. Natomiast dalej mamy ukraińskie brygady, które prezentują ten najwyższy poziom morale, skuteczności, wyszkolenia. One są świetnie dowodzone. Notabene akurat do tych brygad nie brakuje chętnych, co ciekawe. Czyli tak naprawdę na Ukrainie dalej są ludzie gotowi walczyć. Tylko chcą być dobrze dowodzeni, prawda? I dobrze wyposażeni, bo żołnierz ma, Panie Igorze, znamy przecież jedno z moich ulubionych powiedzeń, tak, że żołnierz ma wiele obowiązków, niewiele praw, ale jedno prawo mu trzeba absolutnie zapewnić, prawo do bycia dobrze dowodzonym, prawda? No i to jest kluczem i zresztą to jest jak gdyby bardzo mocno zawsze w stronę naszych sił zbrojnych, prawda? No i teraz te brygady, które cieszą się opinią brygad, gdzie kadra dowódcza o żołnierzy dba.
gdzie żołnierze są szkoleni, gdzie trafia niezbędne wyposażenie, gdzie jest wysoki poziom opieki medycznej, bo to jest powiązane wszystko, no to te brygady relatywnie łatwo uzupełniają straty, prawda? I takich brygad jest na Ukrainie sporo. Natomiast nie mamy wiedzy, czy Ukraińcy, mamy wiedzę, że tworzą pułki szturmowe i nowe brygady. Natomiast no nie będę mówił odnośnie ilości, bo tu no nie pomagamy tym, którym nie chcemy pomagać. Z całą pewnością powstają jednostki nowe, natomiast nie w ilości, w mojej ocenie, które pozwolą w tym roku na jakieś działania kontrofensywne. No i finalnie, bo jak gdyby cały czas mamy pytanie, czy to dalej tak będzie wyglądało, prawda? I na pewno jeszcze w tym roku tak i na pewno jeszcze do wiosny tak. I teraz pytanie, na ile Rosjanie jednak wyczerpią swoje siły, na ile uda im się zmiana struktury armii, bo tą zmianę planują, czyli mniej kontraktorów, więcej rezerwistów. Teraz pytanie, czy rezerwiści będą tak samo zmotywowani jak kontraktorzy do walki, prawda? No i teraz jeszcze jedna kwestia, na ile działania Zachodu wpłyną na zdolności Rosji i powiem, że jeżeli chodzi o uzbrojenie, to co mogłoby relatywnie szybko, ale nie zdecydowanie, ale relatywnie szybko wpłynąć na obraz pola bitwy, no to jest zaawansowana broń rakietowa, no tego średniego zasięgu, bo tu nie mylmy, tak, pociski rakietowe o zasięgu 2000 kilometrów, to nie jest daleki zasięg, prawda, to jest nadal średni, ale takie pociski rzeczywiście mogłyby mieć zauważalny wpływ na przebieg działań, no bo by zaczęły dość skokowo obniżać zdolności Rosji w kilku obszarach. Natomiast ja jestem zdystansowany co do możliwości otrzymania tych pocisków przez Ukrainę, dlatego że no, tak naprawdę, no bo tu była mowa o tomahawkach, tak naprawdę tymi tomahawkami by strzelali Amerykanie. To nieważne, gdzie zostałby on odpalony, gdzie by naciśnięto przycisk. Te systemy są tak zintegrowane z centralnymi systemami rozpoznania i tak dalej, że no, danie tych pocisków to jest tak naprawdę tak jakby to amerykańskie okręty prawie strzelały, tak. I o tym wiedział i Trump, Rosji i Putin. Tak by było, natomiast oczywiście, że tak, oczywiście. To nie znaczy, że ja uważam, że nie powinno tak być, prawda? Bo ja akurat uważam, że jak najbardziej, tak, nawet byłby to niezły pomysł, gdyby te pociski z Ukrainy zaczęły startować. No natomiast dalej nie wierzę, że do tego w najbliższej perspektywie możliwej do przewidzenia, że do tego dojdzie. Byłbym bardzo mile zaskoczony, gdyby doszło. To ostatnie pytanie. Na ile Ukraińcy są w stanie wyprodukować sami tego typu pociski? Są. W stanie są, bo tu mówimy o... Co prawda to jest taki składak trochę. Czyli wykorzystują już silniki, które mają i robią takiego składaka, ale z dużą głowicą, dużym zasięgu, no jak na obecne zdolności, bo to jest dalej średni zasięg. Natomiast podobno, bo tu głównie jest kwestia silnika. Tych silników zostało im sporo. Ja początkowo oceniałem nawet, że to jest parędziesiąt, okazuje się, że znacznie więcej mają. Natomiast w jakim stanie są, trudno powiedzieć. Nie wierzę w ich wielkoseryjną produkcję, ale no nawet kilkadziesiąt miesięcznie wyprodukowanych stanowiłoby dla Rosjan poważny problem. Natomiast czy to się Ukraińcom uda? No oni produkcję zaczęli już, to na pewno wiemy. Natomiast ile ich zostanie wyprodukowanych, jaka jakość będzie ich skuteczność i zdolność ich zestrzeliwania przez Rosjan, to musimy poczekać. Natomiast z całą pewnością Ukraińcy są w stanie te pociski produkować. No tą zdolność mieli jeszcze od czasów Związku Radzieckiego, no bo Ukraina akurat była tu jednym z kluczowych
producentów podzespołów do pocisków rakietowych, w tym też do kosmicznych rakiet przecież produkowali No. podzespoły, prawda? Bardzo panu dziękuję. Więc jak najbardziej są. Natomiast co do skuteczności, panie redaktorze, to poczekajmy. Bardzo chciałbym, żeby tak, nie ukrywam, bo jednak no, moje sympatie jasne są, tak. Mamy kraj, który napada i kraj, który się broni. I tu dla mnie żadnej równowagi czy symetrii nie ma. Natomiast bardzo chciałbym, żeby się udało, natomiast tu musimy być też ostrożni, bo trzeba pamiętać, że ta wojna też się dzieje w obszarze propagandy. Obie strony tutaj ją stosują, no i między innymi rozmawiamy po to, żeby starać się znaleźć to miejsce, gdzie ta propaganda kończy się. Bardzo panu dziękuję, panie pułkowniku, za tą analizę, za tą relację. Jeszcze raz też dziękuję, że pan dołączył do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. To to wzmocnienie też nas bardzo znaczące, cieszę się. strategiczne. To dla mnie też duża satysfakcja, bo praca z ludźmi, z którymi przyjemność jest nie prowadzić wykład, tylko tworzyć relacje bardziej, bo ja jednak jestem zwolennikiem metody warsztatowej, prawda? To jest bardzo duża satysfakcja. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Będziemy się widywać, mam nadzieję, i tu, i w szkole. Państwa zachęcam tym samym do aplikowania do Szkoły Przywództwa. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Do następnego razu. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję państwu. Wspierajcie Układ Otwarty. Link do Patronite'a znajdziecie. Dzięki państwu, dzięki wspierającym ten program mogę prowadzić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do widzenia.